Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym opowiem Wam o ładowarce cyfrowej Newell o modelu C4. A więc po otwarciu standardowym nożykiem paczki ukazuje się nam opakowanie ładowarki i ku mojemu zdziwieniu na odwrocie opakowania znajdują się polskie napisy. Na boku mamy jeszcze długą listę obsługiwanych akumulatorków. W środku opakowania znajdziemy ładowarkę, kabelek zasilający oraz instrukcję obsługi. Z instrukcją też miałem małą ciekawostkę, gdyż przeczytałem ją po angielsku, a po odwróceniu patrzę i wszystko jest po polsku. Więc już mamy plus dla dystrybutora. Już przy samym odpakowywaniu postanowiłem sprawdzić, czy ładowarka działa i ładuje, ale teraz przejdźmy do samej ładowarki. C4 umożliwia nam ładowanie 4 różnych akumulatorków jednocześnie. Każdy z akumulatorków jest ładowany oddzielnie, a mikroprocesor wewnątrz ładowarki steruje prądem i napięciem, tak by akumulator jak najoptymalniej naładować. Dzięki ruchomym zaciskom możemy ładować baterie o różnych wielkościach, a sam rodzaj akumulatorów przestaje być problemem, gdyż ładowarka pozwala nam na ładowanie różnych typów akumulatorów. Ładować też możemy dobrze nam znane akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe czy niklowo-kadmowe. Nowością jest też to, że ładowarka poradzi sobie z nowymi akumulatorami litowo-żelazowo-fosforanowymi. Lecz musimy pomóc jej wybrać ten typ akumulatora, tak samo jak i w przypadku ogniw litowo-jonowych o napięciu 4,35 V. Ładowarka ma duży wyświetlacz oraz podświetlany ekran z 2 przyciskami, którymi zmieniamy ustawienia. Wyświetlacz pokryty został folią chroniącą przed porysowaniem. Na tylnej ściance mamy gniazdo na kabel zasilania oraz gniazdo zasilania DC z zasilaniem 12 V. Tu uwaga dla producenta, gdyż na pierwszy rzut oka nie wiemy, czy to jest gniazdko wejściowe czy wyjściowe i co w ogóle tam podłączamy. Dopiero na naklejce znamionowej oraz w instrukcji znajdujemy informację, że jest to wejście 12 V o potrzebnym prądzie 2 A. Czyli jednym słowem brakuje tu informacji, co to jest za gniazdko. Oraz jest to praktyczny przykład, że warto czytać instrukcję obsługi. Jeśli chodzi o obsługę, to wystarczy, że ładowarkę podłączymy do zasilania poprzez kabel sieciowy lub zasilacz 12V, a następnie włożymy rozładowany akumulator. W przypadku, gdy musimy zmienić typ akumulatora, wystarczy, że naciśniemy krótko przycisk Mode, po czym go przytrzymamy do momentu wyboru prawidłowego typu akumulatora. Ładowarka umożliwia nam wybór prądu ładowania w zakresie od 100 do 800 mA na każdy kanał. Mikroprocesor sam dobierze właściwy prąd ładowania, ale możemy go też sami ustawić, przytrzymując przycisk Mod, aż wartość prądu zacznie migać. Następnymi przyciśnięciami wybieramy wartość prądu ładowania. Aby zatwierdzić ustawienie, musimy przytrzymać przycisk Mode. Jeśli tylko chcemy lub potrzebujemy, możemy wykonać pomiar rezystancji, czyli oporu akumulatora. Wystarczy, że włożymy akumulator i odczekamy około 8 sekund, a po chwili zobaczymy wynik. Kolejną z funkcji jest możliwość pomiaru pojemności akumulatora poprzez rozładowywanie, co pozwoli stwierdzić, ile nasz akumulator jeszcze ma pojemności. W trakcie pomiaru akumulator zostanie najpierw naładowany do pełna, po czym ładowarka go rozładuje. W czasie tego procesu mikroprocesor wylicza pojemność i wyświetli dane. Na zakończenie mierzenia akumulator zostanie naładowany do pełna. Myślę, że w tym miejscu możemy dopisać kolejną uwagę, dlaczego ta funkcja dostępna jest tylko dla jednego slotu. Nie jest to wadą, ale lecz na pewno nie usprawni sprawdzenie większej ilości akumulatorów. Wracając, w czasie kiedy akumulator jest rozładowywany, możemy wybrać prąd jego rozładowywania w zakresie od 100 do 400 mA. Wystarczy, że przyciśniemy przycisk Mode i kolejnymi naciśnięciami wybierzemy wartość, po czym zapiszemy ustawienie przytrzymując przycisk Mode. Możemy też sprawdzić pojemność akumulatora podczas ładowania, sprawdzając wynik po naładowaniu, ale proponuję nie sugerować się tym wynikiem, gdyż jest on liczony od włączenia ładowania, a nigdy nie wiemy, ile jeszcze energii pozostało w akumulatorze. Przyciskiem slot możemy przechodzić między slotami w celu sprawdzenia statusu ładowania lub zmiany ustawień. Chwilowe przytrzymanie spowoduje zgaszenie podświetlenia ekranu. Przejdźmy teraz do testów. Na samym początku postanowiłem naładować Enelogic Pro od mikroportów Izuma, czyli baterię o skrócie NiHM o pojemności 2500 mAh. Ładowanie trwało około 3 godziny i jestem zadowolony z efektów. Kolejnymi akumulatorami były małe litowo-jonowe akumulatorki od lasera, które naładowały się też w bardzo przyzwoitym czasie. Następnie postanowiłem sprawdzić, jak poradzą sobie duże litowo-jonowe ogniwa, które można spotkać w powerbankach czy bateriach od laptopa. Ogniwa takie używane są również do zasilania różnego rodzaju sprzętu wideo, czy na przykład w popularnych bateriach kamerowych, no i jak wiadomo, coraz więcej gimbali działa na te akumulatorki.
Ogniwa naładowały się w przyzwoitym czasie. Ważną rzeczą, którą tutaj jeszcze dopowiem, to że litowo-jonowych ogniw nie wolno nam trzymać rozładowanych. Warto pamiętać, by je zaraz po rozładowaniu jak najszybciej naładować i nie wolno rozładowywać do absolutnego zera. Ogniwa takie przez to stracą swoją zdolność trzymania energii, szybciej zużywają się, a w praktyce kończą swoją przydatność. Jeśli chodzi o baterie 4,35V, czyli litowo-żelazowo-fosforanowe, to niestety nie miałem okazji jeszcze takich używać, ale myślę, że jeśli tylko trafię na taki, to nagram o tym odcinek. Osoby, które mają do czynienia z mikroportami czy rejestratorami, wiedzą, że akumulatorków przydaje się więcej. W moim przypadku minimum, jakie często potrzebuję, to 12 sztuk, więc nie zastanawiając się, ponad rok temu postanowiłem kupić taką właśnie ładowarkę na 12 akumulatorów. Ładowarka jest zasilana 12V i ma funkcję rozładowywania wszystkich akumulatorków, ale jest to temat na inny odcinek. Porównując czas ładowania i jego skuteczność, mogę przyznać, że akumulatory ładowały się w miarę podobnie. Podsumując, ładowarka ładuje jak ładowarka, a wyraźny wyświetlacz i sporo funkcji przemawiają na spory plus. Gniazdko DC z tyłu obudowy pozwala na zasilanie z innego akumulatora napięciem 12V. Oczywiście plus dla polskiego dystrybutora za polskie napisy w instrukcji i na pakowaniu. Jeśli chodzi o wady, to takich tutaj nie będzie, ale będą uwagi. Pierwszą rzeczą będzie brak oznaczenia przy 12V gniazdku zasilania oraz tylko to, że jeden slot umie rozładowywać i poprawnie mierzyć pojemność akumulatora. Może jeszcze naklejka na folii ochronnej mogłaby nie zasłaniać wyświetlacza. Tyle jeśli chodzi o uwagi. Przejdźmy jeszcze do ciekawostek. Powiem krótko o metodzie ładowania. Pierwsza z nich tyczy się akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych oraz niklowo-kadmowych, która opiera się na podawaniu stałego prądu ładowania i czekania, aż napięcie na akumulatorze urośnie do maksymalnego. Druga metoda jest używana przy ładowaniu ogniw, w których zawiera się lit. Metoda ta polega na dostarczeniu do akumulatora prądu stałego i napięcia stale rosnącego, aż napięcie osiągnie swój maksymalny poziom dla akumulatora. Następnie następuje przełączenie w tryb stabilizacji prądowej. Wtedy napięcie pozostaje na maksymalnym poziomie, a prąd spada niemal do zera. Potem następuje zakończenie ładowania. Kolejną ciekawostką, a nawet funkcją jest zabezpieczenie ładowarki przed włożeniem akumulatora ze złą polaryzacją. Ogniwa często bywają bez solidnego zaznaczenia, gdzie jest plus, a gdzie jest minus. Złe podłączenie nie spowoduje uszkodzenia, a jedynie na wyświetlaczu pojawi się komunikat błędu. Myślę, że opowiadanie o bardziej ambitniejszych testach średnio będzie interesować wideofilmowców, którzy chcieliby usłyszeć ogólne wyniki testów, a więc mierząc napięcie na ogniwach podczas ładowania, napięcie czasami było to wyższe, czasami niższe, ale prawidłowe jeśli chodzi o ładowanie. Mierząc prąd ładowania, dowiedziałem się, że wartość prądu bardzo dobrze trzyma się wartości na wyświetlaczu i nie odbiega znacząco od niej. Jednym słowem mogę Wam powiedzieć, że testy wyszły jak najbardziej pozytywnie. Na zakończenie dziękuję polskiemu dystrybutorowi firmie Fox Photo za udostępnienie ładowarki do testów i recenzji, którą mogę Wam bez problemu polecić. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Z tą ładowarką zobaczymy się jeszcze za rok. Myślę, że to będzie tyle w tym filmiku, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. No i trzymajcie się ciepło do następnego odcinka.